Na opakowaniu kurupi widzimy Indian przy pracy. Budują konstrukcję, na której układa się gałęzie yerba mate, od spodu pali ogień i suszy w tradycyjny sposób. Mało kto wie, ale jest to inspirowane oryginalną ryciną z XVIII wieku. Podkreśla to, jak bardzo tradycyjny jest sposób obróbki kurupi i jak bardzo związana z tradycją jest ta marka. Bierzemy dzisiaj do naszego matero kolejną yerba mate w naszym subiektywnym przeglądzie marek yerba mate. Czajnikowy.pl. Marka kurupi pochodzi z Paragwaju. To oczywiście trzeba na początku podkreślić, ponieważ właściwie na naszym rynku mamy albo Paragwaj, albo Argentynę. W tym przypadku Paragwaj, ze wszystkim, co to słowo niesie, czyli jest to yerba mate bardziej pylasta, bardziej szorstka w smaku i mocniejsza oraz no właściwie przewidziana poniekąd do parzenia zimnego, czyli tak jak w Paragwaju jest to najpopularniejsze. Kurupi to jest marka, można by powiedzieć, trochę rodzinna, ponieważ założył ją pewien doktor wraz z małżonką doktorową. Był to Don Coco i jego małżonka Donna Marta. Tak naprawdę nie nazywał się Coco, to taki jego, nie wiem, pseudonim. W każdym razie chodzi o to, że oboje byli bardzo związani z farmacją, byli wykształconymi farmaceutami, przy czym Don Coco jest jeszcze chemikiem przemysłu spożywczego, jeśli dobrze kojarzę, a ona natomiast jest biotechnologiem, więc ta mieszanina stworzyła parę, która zaczęła produkować na początku mieszanki ziołowe, jakieś herbatki, głównie z nastawieniem na to, co może nam to dać dobrego dla naszego ciała, więc na początku Don Coco posiadał aptekę, w której robił leki ziołowe, różne mieszanki ziołowe. Potem wypuścił na rynek swoją serię takich ziołowych herbatek Dona Coco, która się nazywała Tiguarani, o ile się nie mylę. I tam już zaczynało być w stronę yerba mate, czyli jego ostatecznego przeznaczenia. W końcu założył pierwszą plantację yerba mate i zaczął produkować yerba mate właśnie pod swoją marką i jest to sprawa dość świeża, ponieważ w 1997 Don Coco i jego kurupi były właściwie pierwszą marką paragwajską, która mieszała w suszu z yerba mate od razu jakieś zioła. Jak wiecie, jest to taka dość typowa dla Paragwaju sytuacja, kiedy dodajemy ziół do yerba mate, ale żeby mieć już susz z ziołami gotowy, to było coś zupełnie nowego i same te zioła nie były aż tak oczywiste, jak można by się teraz spodziewać. Kiedy kupujemy sobie jakąś markę ziołową, to najczęściej mamy tam jakiś cedron, tam, prawda, mięta i tak dalej i ten cały zestaw różnych paragwajskich ziół. Tymczasem Don Coco do swojej yerba mate wpychał takie rzeczy jak na przykład katłaba, która sama w sobie jest mało znana, chociaż coraz popularniejsza, bardzo ceniona i jest to na przykład mieszanina, która ma dać siłę, dać wigor osobom, które są słabe, psychicznie zmęczone i oklapłe. No i więc pomieszał sobie katławę z yerba mate. Myślę, że fajny wynalazek i fajny produkt, bo tak naprawdę poza Don Coco to nikt tego nie robi. Wszyscy inni pchają jakieś cytryny i mięty, więc no, w ofercie kurupi znajdziecie dość dziwne kompozycje i połączenia. Kurupi to jest coś, co zaparzyliśmy tym razem dość nietypowo. Pewnie zauważyliście, w głąbie z dużego termosu pełnego lodu zrobiłem sobie tererę, za to tutaj tradycyjnie ciepłą yerba mate, dlatego że one się dość od siebie różnią i to jest też bardzo takie rozpoznawalne dla kurupi. Zaparzona na zimno i na ciepło smakuje inaczej. Wiadomo, że każda yerba zaparzona na dwa sposoby ma trochę inny smak, ale tutaj warto ją ocenić w obu postaciach. Jest to typowo paragwajski produkt, tak jak mówiłem, produkowane to jest w Misiones, tylko tu trzeba uważać, nie w tym argentyńskim Misiones, tylko w paragwajskim Misiones, w Santa Margarita. I tam buduje się takie oldschoolowe troszeczkę młyny i maszyny do produkcji, ponieważ teraz widzicie, trend na rynku jest, żeby wszystką yerbę produkować bezdymnie, żeby robić to tak, wiecie, ekologicznie, na zasadzie, że no, nie robimy dymu, tylko gorące powietrze, te piece są jakieś elektryczne albo ogrzewane
zalewane gazem, coś tam. Don Coco jest wierny tradycji. Don Coco dymi swoją yerbę, stąd też ci Indianie na opakowaniu, którzy no właśnie to robią, więc ta yerba mate ma taki bardzo tradycyjny smak. Nie pomyślmy sobie, że to jest nieekologiczne, ponieważ konikiem Don Coco jest dbanie o środowisko. Od samego początku jest to produkcja zrównoważona. On dba nie tylko o to, żeby czerpać z natury z jej poszanowaniem, ale też żeby rozwijać lokalną społeczność i swoich pracowników. Stąd myślę, że on był taki fair trade'owy i nowomodny, zanim to jeszcze było w ogóle modne, ale jednak piec ma staromodny, więc w sumie jest to coś, co łączy nowoczesność i tradycję. Ja jestem zachwycony, no i jest to coś, co myślę, że można polecić wszystkim miłośnikom Paragwaju. Ja tu chcę podkreślić, że zalałem to odrobinę chłodniejszą wodą niż normalnie gorącą yerbę się zalewa, ponieważ ona się paskudnie robi gorzka szybko i wolę użyć wody około 70 stopni, nawet ciut chłodniej. Jest to coś, co no, jest dość wrażliwe na temperaturę. Napijmy się wreszcie. Jest to jedna z lepszych i bardziej cenionych paragwajskich yerba mate. Nie wiem, czy wiecie, ale Kurupi wygrało kilkukrotnie nagrodę dla najbardziej rozpoznawalnej marki w Paragwaju. Ja cały czas kojarzyłem Paragwaj przede wszystkim z inną yerba mate, taką, która się wydaje być najpopularniejsza. Tymczasem to tylko takie mylne wrażenie. Kurupi to jest taki dość flagowy produkt Paragwaju. Jest to yerba mate mocna, nieco cierpka i gorzka. Pozostawia taki przyjemny posmak, ale co jest w niej najbardziej charakterystyczne, coś co mnie ujmuje, ona jest bardzo taka dębowa. Jeżeli lubicie whisky albo bourbona, czy coś w tę stronę, to będziecie zachwyceni, ponieważ właśnie jest to taki smak, jest to taka nuta trochę jak whisky, trochę taka wytrawna, trochę taka dla, prawda, jakichś może dżentelmenów pod cygaro, no ale tak naprawdę zwykła, dobra yerba, tyle że taka drzewiasta takim drewnem dębowym, taką starą beczką i to mnie w niej bardzo cieszy. Jest to niezbyt jakiś skomplikowany smak, ale bardzo taki no przyjemny, pasujący do yerba mate. Poza tym oczywiście jest smak yerba mate, jest dużo tego dymu, dużo szorstkości. Wszystko, czego się spodziewamy po jak najbardziej tradycyjnej obróbce. A teraz zimna, bo to jest ciekawe. Uwaga, zimna yerba mate z lodem. Zupełnie coś innego. Również jest gdzieś takie muśnięcie tego dębu, bo to jest, no wiadomo, nie pozbędziemy się tego, ale ona jest słodsza i ona ma różne jakby owoce. Mam wrażenie, że są to jakieś suszone morele, jakieś rodzynki, suszone daktyle, chociaż wszystkie są suszone. W każdym razie takie bakalie i suszone owoce. Jest to bardzo ciekawe i coś, czego w ogóle nie ma przy ciepłym parzeniu. Nie wiem, czy macie takie same odczucia, czy tylko ja sobie gdzieś to wyobrażam i majacę, ale bardzo mi się podoba to. Bardzo mi się podoba taki eksperyment i bardzo mi się podoba, że mogę mieć jedną paczkę yerba mate i w zależności od tego, jaka jest pogoda, jaki jest mój nastrój, zrobić ją sobie w dwóch różnych smakach w sumie, czy to na ciepło, czy na zimno. Ja osobiście polecam, chociaż tak naprawdę nie jest to całkiem moja ulubiona marka z Paragwaju, ale wiem, że wielu z Was tak. O czym warto jeszcze wspomnieć, to właśnie o tych dziwnych kompozycjach, ponieważ my tutaj mamy tylko część portfolio Kurupi i wiadomo, że od dawna znacie i lubicie tą katławę, wiadomo, że no, może z anyszem wersja, której tu akurat nie mamy, no to może nie dla każdego, bo anysz to dość specyficzny. Na pewno lubicie tę yerbę miętową, która jest bardzo miętowa, wręcz za bardzo dla mnie, ale od wcale nie tak dawna wróciła na nasz rynek wersja tradicional, czyli taka jakby odpowiednik Selezione Speciale z innych tam, prawda, marek. To jest yerba mate, która dłużej sezonuje i ma troszeczkę więcej listków w stosunku do łodyżek. Jest jeszcze bardziej taka tradycyjna w smaku, można by powiedzieć, bo długie sezonowanie no to coś, co yerba mate nadaje charakteru. Stąd polecam, może nawet bardziej niż tę klasyczną, aczkolwiek no tak przywykliśmy w naszym przeglądzie zawsze kosztować najbardziej podstawowej, klasycznej wersji, więc ciekaw jestem, czy też lubicie kurupi, czy pijacie, czy zauważycie różnicę w temperaturze parzenia i jak ją wolicie, na ciepło, na zimno, piszcie. Jesteśmy ciekawi Waszej opinii. Tymczasem to wszystko. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.